Nikolae, twój rywal ma ksywkę Tornado, ale to ty wszedłeś jak huragan do tej walki. Najpierw ta obrotówka, potem fenomenalne ciosy i błyskawiczna wygrana. Nicolas Bivol, ton adversaire, il s'appelle Tornado, mais toi, tu étais une tempête dans la cage, tu as fini le combat très vite. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? La première chose, je veux vous remercier à tout le monde pour l'accueil. Je veux remercier KSV pour l'opportunité du combat de ce soir. Joyeux anniversaire KSV. Merci beaucoup à ma famille, à ma mère, à ma femme, à ma petite-fille. Merci beaucoup à mon coin, à mes coachs. Je vous aime. Merci beaucoup à vous. Par rapport au combat, j'ai un gros respect face à Adam. Je l'ai vu dernière fois quand je voulais combattre. Il m'a impressionné avec son combat. Donc j'avais demandé à mon coach que le futur adversaire, je veux que ce soit lui, soit un autre, mais pas qui a perdu. Donc merci beaucoup à lui, grand respect à lui et à sa famille. Merci beaucoup. Tak, na samym początku chcę podziękować KSW, żeby mnie pozwolili walczyć na taką eboluszową galą. Chcę podziękować moja mama, moja rodzina, moja żona, moje dziecko, trenerów. Jeśli chodzi o walkę, bardzo szanuję Adama. Wiedziałam, że on jest bardzo dobry zawodnik. Widziałam jego pierwsza walka i od razu mówiłam do mojego trenera, że chcę z nim zamierzyć albo z innego przeciwnika, który ma dobry rekord, a nie z Gody. Szanowni Państwo, no rozpoczął nam dzisiaj ten wieczór fenomenalnie. Je veux remercier aussi beaucoup mes sponsors. Ils sont toujours avec moi. Merci beaucoup à eux. Sans eux, j'étais pas là. Bardzo chcę podziękować moich sponsorów też. No to jeszcze raz, rozpoczął na ten wieczór niesamowicie dzisiaj Nikolae Bivol! Aymard, mocne, 3-rundowe starcie, pojedynek idzie na twoją korzyść, było tutaj naprawdę mnóstwo wysiłku, przez te 3 rundy szło to raz w jedną, raz w drugą stronę, ale ostatecznie to ty dzisiaj zwyciężasz. C'était un combat très serré, mais enfin tu as gagné. Au début c'était toi, potem lui, après lui et après toi, mais enfin tu as gagné. Dzień dobry, Polska! C'était un combat dur, adversaire très solide, mais on s'est préparé, on a fait le travail. J'ai à remercier d'abord parce que pour faire un beau combat, il faut être 2 guerriers. Et il m'a donné ce que je voulais. Donc merci, je suis très content d'être à Cracovie pour combattre ici. Très belle salle, très beau public. Content. Tak, to była wojna w klatce, był bardzo solidny zawodnik, za to go szanuję, więc dałam bardzo dobrą walkę. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj. On mówił, że to jest Kraków, ale jesteśmy w Gliwice, pomylił się. Pewnie lądował w Krakowie, dlatego. Chyba tak, mu się podobał w Krakowie. Ksywka Barakuda, ale dzisiaj ta maska Czarnej Pantery. Czy to nowa ksywka w takim razie? Już zmieniamy to przezwisko Guy. Ton surnom c'est Barakuda, mais cette fois tu avais un tigre. Est-ce qu'on change de surnom ou reste Barakuda? On reste Barakuda, mais après, tous les surnoms sont bons à prendre, tant qu'ils sont positifs, tant que ça me donne envie de me battre, donc je prends tout. Nie zostanie Barakuda, ale dopóki umie walczyć, to każda ksywka, która umie walczyć, to ja biorę. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiaj Aymard Guy! Igor, każdy widział ten wybuch radości, twoją reakcję po usłyszeniu werdyktu. No ta walka była chyba dla ciebie niezwykle ważna. Tak, była bardzo ważna. Potrzebuję takich walk. Wiem, że ta walka mnie popchnie do przodu. Udowodniłem sobie coś przede wszystkim. Nikomu innemu, tylko sobie. Ale chyba też pokazałeś coś tym wszystkim kibicom, którzy tutaj przyszli, bo widzę wzruszenie w twoich oczach. Na swojej ziemi dokonujesz naprawdę czegoś dużego, bo to był numer 2 twojej dywizji. Pniesz się, chłopaku, na samą górę. Team Michaliszyn, dajcie głos! Dawać! Dąbrowa Górnicza! Jesteśmy górą! Numer 2 rankingu. Ciężka walka. Teraz zobaczymy, jak się potoczą następne walki, ale wierzę, że w przyszłym roku sięgniemy o te najwyższe
laury. Szanowni Państwo, jeszcze bardzo dużo przed nim. Zwycięski dziś Igor Michaliszyn! Piotr, wynik jak zawsze niemal, ale ten początek, ta pierwsza runda to był kosmos. Co tam się działo? To szły bomby w jedną, w drugą stronę. Powiedz, jak to wszystko wyglądało w Twoich oczach. Panie Marcinie i panie Macieju, zrobiłem to dla was, zrobiłem to dla publiczności. Mam nadzieję, że było to dobre widowiskowe, sportowa walka. Mam nadzieję, że będę chociaż nominowany do walki za Performance of the Night. Piotrek, no ale powiedz coś do tych ludzi, którzy tam specjalnie zawiesili wielki baner, żeby było wiadomo, gdzie siedzą. Tam jest druga taka. Generalnie przyjechało ze mną prawie 500 osób z Poznania. Kocham was, jesteście najlepsi. Dzięki wam czuję, że żyję. Dzięki wam daję takie walki, jakie są. Jesteście niezastąpieni. Jak moja kadra trenerska, Sławek, Paszka, Artur, Marcin. Kocham was bardzo i dziękuję wam za wszystko. Dziękuję federacji za to, że mogłem tutaj chociaż troszkę zabłysnąć, pokazać się z jak najlepszej strony. Dziękuję. Piotrek, jeszcze chyba do jednej osoby musisz się odezwać. Tam siedzi mistrz KSW w kategorii średniej, Paweł Pawlak. Czy masz coś do niego do powiedzenia? Czy można zrobić face to face? Już raz było, to może nie przesadzajmy, że kolejny raz. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać? No nie no, mam nadzieję, że teraz Paweł podejmie rękawice. Wyszło jak wyszło ostatnio. Dzięki temu mogłem jeszcze po raz kolejny pokazać się Federacji KSW. Trzeci raz wygrałem przez knockout. Myślę, że w spektakularny sposób, tak mi się wydaje. No i że z tej dwójki stanę się jedynką i że ta jedynka w niedługim czasie, mam nadzieję, to jest moje wielkie marzenie, zdobyć pas kategorii KSW. Marzenia są po to, żeby je spełniać. Szanowni Państwo, zwycięski dziś Piotr Kuberski! Andrzej, wyszedł do ciebie Wiktor Zalewski, poszedł, chciał atakować, nie ustąpić ci nawet kroku. Wydawało nam się na komentarzu, że ty się gdzieś cofasz, że przechodzisz do defensywy, ale to była nieprawda. Ty po prostu szykowałeś pułapkę i złapałeś tego niepokonanego, już teraz pokonanego Wiktora. Witam serdecznie, Gliwice. Mega, że jesteście! Dziękuję. A teraz, co powiem, Wiktor naprawdę wróży mu wielką karierę. Jest to młody chłopak, pamiętajcie, ma 24 lata. Podjął wyzwanie ze mną, więc mega szacunek w jego stronę. Do każdego zawodnika pamiętajcie, że u mnie jest wielki szacunek. I w tym przypadku też tak było, więc sami widzieliście, poszliśmy na mocną wymianę, bo kurczę, wreszcie tego chciałem. Chciałem się pobić, a Wiktor mi to umożliwił. Wiadomo, że musiałem go trochę wciągnąć, a wiedziałem, że do wątrobę trafię, bo ją katowałem na treningu cały czas. No to jak chciałeś się teraz pobić, to czy jest ktoś, z kim chciałbyś się pobić wkrótce? Ty, chomik, gdzie jesteś? Chomik, pamiętaj, mamy ci dzisiaj na róży, a ja ci pas zabiorę. Szanowni Państwo, Andrzej Grzebyk! Robert Ruchała się nie zatrzymuje, spektakularny, fantastyczny, energetyczny. Dzisiaj 9. walka w Federacji KSW, obroniony pas tymczasowy. Dobry wieczór, gratulacje, ale poproszę też o brawa dla Kacpra, bo do takiego tanga, do takiego poziomu trzeba dwóch takich wojowników. Dzięki, Kacper. Mistrz ma głos. Dziękuję bardzo, Kacper. To była piękna walka, naprawdę ogromne doświadczenie dla mnie. Walczyć z takim zawodnikiem jak ty. Cholerę miałeś, naprawdę ciężkich zawodników na karcie i ciężko przygotowywało mi się do tej walki, ponieważ razem trenowaliśmy, bardzo cię lubię. Pisaliśmy razem zawsze, po prostu żyliśmy sobie dobrze. No dzisiaj niestety musimy się zawalczyć, ale dziękuję ci jeszcze raz za tą całą walkę. Chłopaku, jesteś przekrojowy, praktycznie nie masz słabych punktów. I co też znaczy taka inteligencja adaptacyjna? Jak dzisiaj było, można uderzać te łokcie w końcu, no to tutaj nie czekamy, tylko od razu przejmujemy biznes. Ja te łokcie zacząłem ćwiczyć 1,5 tygodnia temu. Tak stwierdziłem, że spróbuję może i akurat była sytuacja, że mogłem w walce tego użyć. Niesamowite. Tak miało być chyba. No to będziemy się zastanawiać, co dalej, prawda? Tak, będziemy się zastanawiać, ale mogę mikrofon? To już jest ostatnie pytanie. Ja wiem, co tutaj się dzieje. Mogę? Tak. Słuchajcie, z racji tego, że jest to KSW 100, jest to show, ogromne show. Dziękuję wszystkim, że tu jesteście. Ja zapraszam moją dziewczynę Karolinę na środek. Chciałem się ciebie zapytać.
Nikomu tego nie mówiłem, nikomu. I chciałem, żeby to było tutaj. Walczyłem dla ciebie, rozumiesz? Dzisiaj ten wieczór jest dla ciebie i chciałem zapytać, czy zostaniesz moją żoną? Dziękuję, naprawdę. Ten wieczór był dla niej. Ten wieczór był dla niej. Ja w szatni cały czas powtarzałem sobie, że robię to dzisiaj dla niej. Jest. Przyjęła. Tak, zgadzam się! Zgodziła się! Dziękuję naprawdę jeszcze raz wszystkim. Jest to dla mnie wieczór pełen wrażeń i tak chciałem sobie go zapamiętać. Jest to po prostu spełnienie moich marzeń. Obronić pas i teraz jeszcze oświadczyć się mojej kobiecie. Gratulacje, dobrego życia, młodzi ludzie. Piękny obrazek, chyba idealny moment na zrobienie tego właśnie na jubileuszowej gali KSW 100. No pięknie sobie to wszystko zaplanował Robert Ruchała, ale wiesz, od planów do realizacji to jeszcze jest daleka droga, a tutaj po prostu wszystko wyszło tip-top. Brawo, Robert. No, może zaprosi. Może zaprosi. Naprawdę świetnie poprowadzony pojedynek, przede wszystkim naprawdę trudny pojedynek. Brawo dla obu panów, bo Kacper Formela to kawał zawodnika. Jeszcze dwa słowa, Kacper, do ciebie. Byłeś dzisiaj pretendentem, podjąłeś tę rękawicę, miałeś okazję zawalczyć o pas, zgodziłeś się na to. To był ciężki pojedynek. Nie twój wieczór dzisiaj, ale czekamy na więcej. Co mam wam powiedzieć? Nie traktuję to jako porażki, tylko bardzo dużą lekcję. Kochani, często nam dużo rzeczy nie wychodzi w życiu, ale to nie oznacza, że jesteśmy słabi, czy coś nie potrafimy. Po prostu trzeba znaleźć coś, co trzeba poprawić, wrócić na salę, tudzież do domu, naprawić to, ulepszyć siebie, wrócić i iść dalej. Dzisiaj nie jestem zwycięzcą, ale się nauczę dużo, aby wam później pokazywać jeszcze lepszego Kacpra Formelę w KSW. Ja i tak jestem bardzo wdzięczny, że tu jestem. To nie były moje idealne przygotowania, ale nie będę się tłumaczył, co było w nich nie tak. Biorę to na klatę, bo podjąłem wyzwania i żadne wymówki tutaj nie grają żadnej różnicy, po prostu podjąłem rękawice i jestem. Biorę to na klatę. Dziękuję, trenerze, za nieustanną wiarę, za bycie twoim uczniem i oglądajcie film dokumentalny o moim trenerze Grzegorzu Jakubowskim. Jutro wychodzi na YouTubie druga część. Dzisiaj mamy wielkie święto sztuk walki KSW 100, ale tak naprawdę pierwszą walkę MMA w Polsce zawalczył mój trener i od tego wszystko się zaczęło. Dziękuję, trenerze, za rozpoczęcie wspaniałej drogi mieszanych sztuk walki w Polsce. Dziękuję bardzo, Kacper. Czekamy na tego nowego Kacpra. Szanowni Państwo, dzisiaj się nie udało, ale to dalej jest wielki wojownik, Kacper Formela. Arek Wrzosek z kolejnym zwycięstwem, cały czas niepokonany w Federacji KSW i to jest znowu dzisiaj tornado, burza, sztorm, 25 sekund i po zabawie. Ja celowałem prócz w knockout, też w rekord 5-sekundowy, ale zapomniałem, że miałem na początku haja kopnąć. No i się trochę przeciągnęło. Jak uważasz, czy te 25 sekund, czy załatwienie tego tematu w 25 sekund wystarczy do bonusa, do tego, żeby wpaść do tego gabinetu Wojka, bo tam od razu przeskoczyłeś przez klatkę, żeby upewnić się, czy to dla ciebie? No przetrzepałem Woja, myślałem, że już ma ten bonus. Czeka pod klatką na mnie. To sprawdziłem, ale puste kieszenie. Pajęczyna tylko. Muszę poczekać. Mam nadzieję, że do tej pory nikt mnie nie przebił, bo się tak patrzy na te ciosy. No parę razy przestrzeliłem. No nie wiem, co się działo wcześniej. Mam nadzieję, że same nudne walki będą do końca i zawinę hajs i tak jak mówiłem. Panie Arku, bo my zdaje się, że mamy jeszcze tutaj dla kibiców, nie tylko w Gliwicach, ale też tych wszystkich, którzy nas oglądają w systemie pay-per-view, szalenie ważne ogłoszenie. 25
25 czy 20? 25 stycznia, Radom, widzimy się, walka wieczoru, gala XTB, KSW 102. Ale wiecie, jak on to zrobił? Upewnił się, że może, a potem jeszcze raz zapytał, czy na pewno main event. No i chciałem podziękować dzisiaj niestety garstce ludzi, którzy ze mną przyjechali. Tam była Wdziewa, widzę, mała grupka, tyle biletów miałem niestety. Tam jeszcze moja rodzina, mama i itp. I ogólnie co? I chciałem podziękować sponsorom Royal Watch, Marek, Yami Amon Kebab, MD Clinic, Base Design, Syntagen, Manto, Fortuna. No i co? No i ogólnie to ja ci powiem, że znowu było kozacko. And I want to say hello to Niki, because he probably watched me. Arkadiusz Wrzosek, panie i panowie. And still szczęśliwy po zwycięstwie przed czasem Rafał Haratyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór Mateuszu, dobry wieczór wszystkim zebranym. Wiesz, jaki mam zwyczaj. Dziękuję mojemu Panu Jezusowi w niebie za to, że tu mogę być. Kolejny raz zdobywam ten pas, to jest niesamowity wieczór. Jemu zawdzięczam życie i Jemu chcę chwałę oddać. Ale wracając na ziemię, bo wiem, że to jest taki temat... Wiesz co, to jest piękne, bo to jest po prostu twoje i zanim zapytam cię o walkę, to myślę, że warto jeszcze dwa słowa do Marcina, bo był w świetnej formie dzisiaj i na pewno w tej chwili przeżywa trudne chwile. Jasne. Właśnie w dalszej części chciałem podziękować przede wszystkim Marcinowi za to, że no bardzo stara się zdobyć ten pas, ale tak jak mu obiecałem, będę bardzo starał się mu go nie oddać. Dziękuję wszystkim kibicom tam zebranym w moich sektorach. Jesteście tu? Dziękuję za wsparcie. No i co, życzę dalszych emocji na setce. Dziękuję włodarzom, że mogłem zawalczyć na tak znamienitym wydarzeniu. Słuchaj, zawsze mnie urzeka twoja skromność, natomiast jeszcze dwa słowa na temat tej walki. Po pierwsze, niesamowita jednak umiejętność przetrwania, bo miałem takie wrażenie, że trafił cię takim króciutkim lewym sierpowym, idealnie na punkt, zachwiało i wydawało się, że to jest do wykończenia, a potem to, co mają ci najlepsi, najwięksi pięściarze, czyli potrafią sadzać lewym prostym. A to nie był prawy? No może prawy, może lewy, to już mniejsza o to. Chodzi mi o cios prosty, że to jest po prostu wrodzone. Tego się nie da wytrenować. Z tym się człowiek musi urodzić, z tym kowadłem w ręce. Tak, wielkie brawa dla Marcina, bo zaskoczył mnie tym walczeniem z odwrotnej pozycji. No i rzeczywiście tam raz mnie przytrawił. Tam troszkę noga mi się podwinęła i dlatego straciłem równowagę. Ale rzeczywiście te jego ciosy ważą i bardzo fajna taktyka, nie siedziała mi na początku, no ale później się troszkę dostosowałem i już dalej szło fajnie. Ciesz się tym wieczorem, duże gratulacje. Panie i panowie, cały czas mistrz Federacji KSW kategorii półciężkiej Rafał, the Polish Tank, Haratyk. Marcin, no też musimy zamienić kilka słów. Byłeś pretendentem, dzisiaj się nie udało. Wydawało się, że ta pierwsza runda idzie tak jak powinna, ale koniec końców dzisiaj Rafał był lepszy. Jak to wszystko wyglądało w twoich oczach? No chyba tak samo jak wszystkich innych generalnie. W tej pierwszej rundzie czułem się świetnie i wydaje mi się, że dopóki trzymałem się taktyki i stosowałem ten plan, który przygotowaliśmy, to wszystko się układało. Nie wiem, czy to są emocje, czy coś innego, ale generalnie od tej drugiej rundy znowu zacząłem się pchać na Rafała, otworzyłem się za mocno i znowu to wykorzystał, także kurczę, no bardzo żałuję tego, że nie trzymałem się dalej planu, ale tak jak mówiłem gdzieś w tych wywiadach wcześniej, że chciałem, żeby to była naprawdę dobra walka i jeżeli tego rozwiązania nie byłoby na początku, to chciałem naprawdę stworzyć tutaj duże widowisko. No i zapłaciłem za to wysoką cenę. Widowisko było bez wątpienia świetne, znakomite starcie. Dzisiaj się nie udało, ale czekamy na kolejne walki. Dalej jesteś topowym zawodnikiem i nie mogę się doczekać i myślę, że wszyscy tutaj, żeby cię znów zobaczyć. Szanowni Państwo, wielkie brawa, Marcin Wójcik. Proszę Państwa, ze mną zwycięski Phil de Vries. Good evening, sir. 6 long years in KSW, 12 fights, 12 wins. Tonight, just 4 minutes. You wanted to give us some more entertainment, some punches, some uppercuts, you know, some crosses, but you've been much, much better during the first fight. Yeah, no more boring fights for me. I'm finally complete. I'm reaching my peak.
And I tell you what, I think I deserve that big bonus, so give it to me, baby. Proszę Państwa, dzisiaj wszyscy walczą o ten bonusik, także tutaj powiedziałem, że był Phil zdecydowanie lepszy niż w tym pierwszym pojedynku z Darko Stosziciem, bo chciał nam tutaj dać trochę rozrywki, były ciosy, próbował podbródkowego, on mówi, no tak, zdecydowanie jestem w tej chwili w swoim prime, w swoim piku, poprawiam umiejętności i też na moją gdzieś głowę zadziałała świadomość tego bonusu. So KSW needs to think who is next. Yeah, we'll see. Why do we get Francis and Ngannou over? Or we'll see who comes up, you know. Anyone in the world, I am the #1 heavyweight on the planet, okay? Come and challenge me. KSW musi się zastanowić, kto następnym rywalem, ale Phil mówi, to nie ma znaczenia, to ja jestem człowiekiem numer 1 na tej planecie, na ziemi, jeśli chodzi o kategorię ciężką. Big impression, you know, you just show us tonight something big. Phil De Vries, the champ. Thank you, Ludovice. After party, beer is on me, okay? Zaprasza rywala na after party. Mamet Khalidow jest ze mną. Dobry wieczór, czarodzieju. Dobry wieczór. Jak się czujemy? Witam kochani wszystkich. Ej, jak to powiedzieć? Jestem szczęśliwy. Te przygotowanie było piękne. Byłem głodny. Chciałem się bić, tak jak powiedziałem wcześniej. Chcę się bić z najlepszymi. Hej! Udało się, dzięki Bogu. I dzięki mojemu sztabowi, zobaczcie, jak dużo jest. Ci ludzie włożyli tyle pracy we mnie. I oczywiście Artur Szpilka. Cosmetics Balance. Petarda. Chodź, Artur. Słuchajcie, nie mam słów, naprawdę byłem skupiony. Byłem na sali, nigdzie nie wyjeżdżałem. Trenowałem ciężko, fizycznie, mentalnie. Tak jak powiedziałem, dzięki wam tak naprawdę. Ja cały czas cenię się. Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile siły dajecie mi. Dziękuję wam za to. Mamet, ale tak sobie pomyślałem, że nie można byłoby wymyślić lepszego scenariusza, to znaczy duże trudności w pierwszej rundzie, bardzo dobra forma Adriana i finezyjne zakończenie. My tak tutaj rozmawialiśmy pod klatką, czy to nie była aby najpiękniejsza twoja akcja w klatce KSW w historii? Nie wiem, no powiem tak, że Bartosz bardzo silny. Nie spodziewałem się takiej siły. Ciężko mi było go oderwać od siebie. Naprawdę takie mocne ciosy obrywałem parę. No, musiałem go przeczekać po prostu. Wiedziałem, że jest silny i nie miałem jak. Co wchodził w clinch, to czułem taką siłę, że... Ale mam słabe zapasy, więc co zrobić? Słuchaj, a ta akcja... Nie, Borys Mańkowski. Ja się tak cieszę, dzisiaj widzę tyle zawodników KSW na tej setce. Jan Bochowicz, Juras i mnóstwo innych zawodników. Pięknie to się ogląda, że jesteście dzisiaj z nami. No, byłeś w szatni, nie widziałeś wszystkich. Ponad 20 mistrzów tutaj przyjechało w Federacji KSW. To tylko dopytam jeszcze o tę ostatnią akcję. To gdzieś się urodziło błyskawicznie w twojej głowie, czy intuicja? No wiesz, no jesteśmy zawodnikami MMA. Tu są wszystkie elementy, parter, zapasy, stójka. Jeżeli się nadarzy okazja, staramy się korzystać z tego. No i dzięki Bogu dzisiaj mi się udało. Bartosz, ale na wędkować pójdziemy. Proszę cię, no nie bądź taki. Mamet o tym opowiedział wszystko bardzo prosto, a to słuchajcie, tylko dla najwybitniejszych jest bardzo proste. Na ryby idziecie. Powiedziałem, że jak przegram, to nie pojedziemy, ale za to, że to podanie było ładne i mnie zaskoczyło, to pojedziemy. Bartosz, bo ty się świetnie znasz na tej parterowej grze. Powiedz mi, nota dla Mameda za to, jak to wymyślił. Zdarzało mi się robić z mistrzami świata, Europy. Nikt mnie balachami nie podawał. Także po tej pierwszej rundzie zlekceważyłem Mameda, bo się w ogóle nie ruszył z dołu, a w drugiej zaczął. I to mnie zdziwiło. Oddam cię Dominikowi.
Mistrzu, dziękuję, duża przyjemność. Lecisz dalej, rozumiem. Dziękuję, kochanie, serdecznie. Do zobaczenia. Kiedy? Do zobaczenia? Kiedy wracamy? Słuchajcie, ja poczekam, muszę odpocząć i się zastanowić, co dalej robić. Natomiast nie wiem, czy będzie mi się chciało na kolejną walkę robić, czy 1, 2, 3, nie wiem. Naprawdę nie wiem, ale zobaczymy. Ale wracasz. Zobaczymy. Mamet Halidow, dziękuję bardzo. Adrian, kilka słów, ja powiem tak, ta akcja była niemożliwa, ale niestety dzisiaj trafiłeś na człowieka, który po prostu nie zna tego terminu. Dzień dobry. No. No zaskoczył mnie moment, gdzieś go może zlekceważyłem po tej pierwszej rundzie. No i mam nauczkę, ale już myślałem, że zjadłem wszystkie rozumy w parterze przez udziały w obozach. No ale jak widać w MMA można używać różnych technik niekonwencjonalnych. Chciałbym podziękować przede wszystkim Szanowni Państwo, wciąż panują... Poczekaj, Bartosz, posłuchaj. Halo, hej. Ja przegrałem 3 walki na początku. 3 walki, podniosłem się. Przed tobą jeszcze dużo walk i dużo zwycięstw. I to są najlepiej kończące te rozmowy słowa. Szanowni Państwo, Adrian Bartosiński, nagroźmy go wielkimi brawami, to jest wciąż niewiarygodnie dobry zawodnik.